Dziś wykonamy najbardziej podstawową i najważniejszą obróbkę kolorów, czyli balans bieli. Balans bieli składa się z dwóch parametrów: z temperatury barwowej oraz z zabarwienia. Jest to na tyle podstawowe narzędzie, że znajdziemy go w wielu darmowych programach, a być może jest już wbudowane w nasz system operacyjny. Tak sytuacja wygląda w przypadku przeglądarki zdjęć w Windowsie 10. Możemy wejść w edycję, w korektę, rozwijamy zakładkę kolory i tam mamy dwa suwaki: ciepło oraz odcień. Odcień to jest zabarwienie, a ciepło to jest temperatura. Pojęcie temperatury barwowej wywodzi się z fizyki i przedstawia nam barwę jako temperaturę źródła światła wyrażoną w kelwinach. Im wyższa jest temperatura, tym chłodniejsza jest barwa. Możemy to zaobserwować odpalając na przykład zapalniczkę. Widzimy, że im bliżej źródła ognia, tym bardziej błękitny kolor płomienia. W praktyce temperatura barwowa to balans pomiędzy kolorem niebieskim a żółtym. Ustawiamy go, aby zredukować niekorzystne oświetlenie lub aby wręcz przeciwnie, nadać atmosferę zdjęciu, sprawić, aby było cieplejsze lub chłodniejsze w odbiorze lub sprawiało wrażenie innej pory dnia niż w rzeczywistości. Drugim pojęciem jest zabarwienie, z angielskiego tint, które w programach graficznych w języku polskim jest różnie nazywane. Czasem jako zabarwienie, czasem jako zabarw, tinta, odcień. Służy ustawieniu balansu bieli pomiędzy kolorem zielonym a kolorem różowym do analogicznych celów, jak w przypadku temperatury. Dzięki za uwagę. Jeżeli chcecie więcej, możecie zasubskrybować i widzimy się za tydzień.